Klient bardzo często wymieniał olej, bo co 250 godzin robił wymianę oleju w silniku. To może też dlatego ten silnik, mówiąc kolokwialnie, przeżył aż 10 000 godzin. Niestety tutaj bez wymiany bloku się nie obędzie. Tutaj mamy informację, że niestety głowica z tego silnika nadaje się już tylko na złom, ponieważ ma pęknięcia. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Z warsztatu, gdzie głównie naprawiamy ciągniki dużej mocy, ciężkie. Tu akurat mamy w same Fenty seria 900. No i tak, tu jest 936 i o tym już tutaj omawialiśmy troszeczkę. Jeden film powstał, rozebrany silnik. Czekamy teraz już właściwie za częściami, bo już jest po podjętej decyzji. Tutaj jest 936, który tam będzie chyba dzisiaj wyjeżdżał. Za chwilę z warsztatu też naprawę układu paliwowego. Tutaj mamy następny 936, no tam trochę mniejszy, seria 800. No i tutaj chciałem troszeczkę o tym ciągniku dzisiaj powiedzieć. Fendt 936, 2009 rok produkcji, bodajże u klienta od 2010. Czyli troszeczkę lat ma, bo 13 lat. Przebieg około ponad 10 000 godzin. To jest z tej mało szczęśliwej serii ciągników, gdzie jeszcze silniki do ojca były na tak zwanych wąskich rolkach popychaczy. No i tu jest taki efekt, że mimo nawet, że klient, a może dlatego, że klient bardzo często wymieniał olej, bo co 250 godzin robił wymianę oleju w silniku, to może też dlatego ten silnik, mówiąc kolokwialnie, przeżył aż 10 000 godzin. Bo najczęściej te awarie tego typu tutaj występowały troszeczkę wcześniej, czyli problem z wałkiem rozrządu. Jeśli nie jest całkowicie rozebrany, ale właściwie to nawet bez rozbierania i po rozmowie z klientem, jakie objawy, no to doszliśmy do wniosku, że na pewno jest problem z wałkiem rozrządu, a przynajmniej z popychaczami. No i tutaj nawet może to będzie widać, że jedna ze śrubek od regulacji luzu zaworowego jest znacznie bardziej wykręcona niż pozostałe. I mimo to, jak to klient mówił, że przeregulowali luzy zaworowe i na tym zaworze był duży luz, po krótkim czasie sprawdzeniu znowu ten luz się tutaj powiększył, a widać, że tu już się w zasadzie regulacja skończyła, bo ta śrubka już jest tutaj prawie cała wkręcona, co by oznaczało, że skończyła się rolka popychacza. No i faktycznie na trzecim cylindrze, tak, raz, dwa, trzy, trzeci cylinder. Zobaczymy, tutaj za dużo nie będzie widać niestety, no ale mamy trzeci cylinder, dokładnie w tym miejscu. Nie wiem, czy coś tam będzie widać, no nie, na kamerze to się nie zobaczy. Niestety rolka jest obrócona nawet, wręcz ścięło klin. No i to w takiej sytuacji to jest jedna rolka jest wyciągnięta, no ale to by też nie widać, tak na 100% będzie wiadomo, jak rozbierzemy silnik w drobne w zasadzie, ale prawdopodobnie tutaj by można już z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że niestety tutaj bez wymiany bloku się nie obędzie. No a w tym wypadku chyba najbardziej ekonomicznym jednak rozwiązaniem i najbardziej sensownym będzie wymiana przynajmniej krótkiego silnika, właściwie to już teraz długiego silnika, bo mamy też informację, też tutaj było informacja od klienta, że zaczął troszeczkę wyrzucać płyn, no i z układu chłodzenia jakiś delikatny przedmuch do układu chłodzenia, no i faktycznie potwierdziło to. Chłodnicę oddaliśmy do zakładu, do szlifierni, ale najpierw zawsze, właściwie to już taki tutaj każdą jedną głowicę, którą dajemy nawet do jakiejś tam szlifowania powierzchni, zawsze jednak sprawdzamy na rozgrzanej głowicy, czyli tak jak w normalnych warunkach pracy w piecu, czy ona jest szczelna. No i tutaj mamy informację, że niestety głowica z tego silnika nadaje się już tylko na złom, ponieważ ma pęknięcia. No i tu, tutaj tam na zimnym silniku tego tak się od razu nie wychwyci, natomiast jak głowice się rozgrzało, podało ciśnienie, no to
przepuszcza, no i to już jest w zasadzie, można powiedzieć, złom, taka głowica, no bo spawanie głowicy, oczywiście są firmy, które regenerują takie rzeczy, no przynajmniej twierdzą, że tak robią, natomiast z doświadczenia wiemy, że na pewno nie od dojca silnika głowicy się nie da skutecznie pospawać, naprawić, bo jeżeli to zaczyna pękać, to pękło w jednym miejscu, za chwilę pęknie w drugim miejscu i robi się pajęczynka, także taką głowicę niestety trzeba po prostu wymienić. Tym bardziej, że tam też i zawory już siednięte, gniazda by trzeba robić, więc mogłoby się okazać, że naprawa, regeneracja takiej głowicy jest już naprawdę droższa od nowej, więc tutaj głowica do Fenta to jest tam 20 parę tysięcy bodajże złotych. Dużo, można powiedzieć, że jest to dużo pieniędzy, natomiast na przykład do ciągnika Case w ubiegłym roku właśnie po próbie naprawy głowicy poprzez spawanie, gdzie zakład twierdził, że pospawał dobrze, głowica założona, ciągnik poszedł w pole, rozgrzał się i znowu sytuacja była dokładnie taka sama. Oddana głowica z powrotem mówią, że jest na pewno szczelna, dopiero problemy ustały, jak wymieniliśmy głowicę, czyli na pewno była głowica uszkodzona, no to taka głowica wtedy do ciągnika Case Magnum 200 parokonnego, czyli nawet można powiedzieć, że mniejsze, niestety kosztuje około 40 tysięcy złotych, także ja wtedy mówię, to jeżeli ktoś mówi, że do Fenta części są drogie, no to można spróbować też kupić części do innych marek, no i wtedy się może szybko zweryfikować, że niestety taka głowica, te części do Fenta może aż takie drogie nie są, chociaż nie są tanie, no bo to jest w zależności jaki jest punkt odniesienia i do czego to się porównuje. Tak jak mówię, tu najprawdopodobniej będzie trzeba wymienić długi silnik lub cały silnik, wtedy na wymianę silnik około 100 tysięcy złotych, czyli oddaje się stary, montuje się silnik po naprawie fabrycznej w firmie Deutz i to jest taka przyjemność około 100 tysięcy złotych, także no, dużo i niedużo, ale jakby tak policzyć części składowe i wziąć pod uwagę, że ten silnik już jest prawie że kompletny, mówię prawie, bo jednak osprzęt elektryczny typu alternatory, rozruszniki, koło zamachowe, koło nie jest osprzętem elektrycznym, ale koła się różnią, jednak zamachowe w tych ciągnikach troszeczkę, w zależności od numeru fabrycznego. Także to koło jest do przełożenia ze starego silnika, ale w zasadzie prawie że kompletny silnik. Jest to, mówię, wydatek około 100 tysięcy złotych i czasami faktycznie się nie opłaci naprawiać, tylko lepiej wymienić. No i można powiedzieć, że dla niektórych ludzi szokuje wartość 100 tysięcy złotych, ale przy cenie ciągnika dzisiaj ciągnik prawie że tam około 400 konny Fenta, to trzeba liczyć wydatek pewnie około 2 milionów złotych, no to już zaczyna być faktycznie jakiś tu problem i dlatego też tutaj te ciągniki są naprawiane, a nie wymieniane, jakby normalnie to być może było robione. Tutaj jeszcze na pewno dojdą dodatkowe koszty, bo tak już widać, mamy uszkodzoną osłonę na przegubie, na końcówce drążku kierowniczego, na pewno jest do zrobienia. Trzeba też jeszcze będzie sprawdzić tutaj luzy na pozostałych, dosyć często tutaj się pojawiają luzy na zawieszeniu, na wahaczu, tak jak tutaj raz jest przypięte, z drugiej strony będzie widać. Tutaj też na siłownikach, tu na łożyskowaniu trzeba na to zwracać uwagę. Mieliśmy już przypadek, że jeden z klientów, no troszeczkę jakby tam nie dopilnował, mimo luzu dalej jechał, no bo praca w polu. Później się okazało, że wyrwało mocowanie tutaj, a to jest przedni most, no i niestety kosztowało to później znacznie więcej pieniędzy niż na przykład w porę wymienione łożyskowanie zawieszenia tutaj przedniej osi. Siłownik chyba już był robiony, bo tutaj widać, że to jest w czarnym kolorze, także myślę, że siłownik układu kierowniczego, chociaż tutaj gdzieś jest troszeczkę ociechnięte, być może trzeba będzie też tutaj zobaczyć, bo jednak gdzieś coś, jakieś plamy są, a raczej tutaj z niczego innego nie mogło polecieć. Do naprawy tutaj wiemy, że jeszcze jest układ klimatyzacji,
No niestety tutaj trzeba będzie dokładnie sprawdzić. Tutaj mamy pod kabiną układ klimatyzacji, to jest trochę może nieszczęśliwe, no bo wtedy czasami trzeba wymontować kabinę, żeby tam wszystko rozebrać, wyczyścić, no bo tutaj dojścia do tego jakoby tak nie do końca, no nie ma tego dojścia, tak, więc trzeba najlepiej wywalić kabinę, to jest zresztą nie aż tak długo, zdjąć tutaj parownik, no i wyczyścić, bo jeżeli on się tam zasyfi, mimo że tutaj są filtry, no ale gdzieś tam syfu może zaciągnąć, to wtedy jest problem właśnie z wydajnością układu klimatyzacji. No po prostu przestaje działać najzwyczajniej w świecie. Zobaczymy. Na razie tam widać, że jest w miarę sucho przy skrzyni na zawieszeniu przekładni. No ale my to i tak tutaj troszeczkę się nazbiera, bo jeżeli ten silnik faktycznie trzeba będzie wymienić, no to jest plus minus to 100 netto za silnik oczywiście, no plus jeszcze dojdą koszty związane z jego wymianą, bo sam się nie będzie chciał wymienić chyba. No i niestety troszeczkę to może tutaj zaboleć, no ale klient jakby już jest tutaj na to też przygotowany i mówi, że trzeba zrobić go porządnie, wszystko dokładnie przeglądać, posprawdzać, tak żeby ciągnik był sprawny. No i mimo to właśnie teraz ten wiosenne prace na duże ciągniki się skończyły, chociaż w zależności teraz do jakiego gospodarstwa, bo jeżeli ktoś ma, nie wiem, produkcję zwierzęcą i wtedy będą za chwileczkę, albo już właściwie się zaczęły zbiory sianek, kiszonek, więc te ciągniki też nawet duże są do tych prac wykorzystywane, no bo jeżeli ktoś ma duże przyczepy samozbierające, no to albo duże kosiarki, no to niestety moimi ciągnikami tego nie zrobi, więc trzeba mieć też duże ciągniki. No i tu klient mówi, że troszeczkę mu się spieszy, żeby jak najszybciej go zrobić. No i tak samo jak ten tutaj się spieszył. I tak mówię, że dzisiaj prawdopodobnie będzie już tutaj ładowany na samochód. Tam jeszcze jeden stoi 927 ciągniczek, no ale tam przyjechał właśnie naprawę układu klimatyzacji, czujnik poziomu paliwa tam fałszuje. Tam akurat jest czas, bo klient jest po pracach wiosennych tych głównych, no i tam dopiero będzie go praktycznie potrzebował do prac po żniwach jesiennych. Tak samo zresztą jak tutaj ten klient też mówi, że na spokojnie, byle dokładnie, ale żeby tam po prostu na sierpień na pewno był gotowy, no myślę, że spokojnie, że będzie gotowy, że zrobimy go znacznie wcześniej. Kwestia tylko dostępności części zamiennych, no i będzie też poskładany, tak? I myślę, że ten też no, w maju pewno nie wyjedzie, bo to jest mało prawdopodobne. Z reguły, jeżeli tak z doświadczenia wiemy, że czas oczekiwania na silnik to jest około 4 tygodni, to po prostu nie leży na półce. To jest przygotowywane pod konkretne jakby zamówienie, taki silnik. No i około plus minus 4 tygodnie trzeba jednak poczekać. Chociaż mieliśmy jakiś przypadek właśnie do Fenty 927, że miał być silnik, bodajże czas realizacji chyba 3 tygodnie, a po tygodniu silniczek już był dostarczony. Także to też zależy od możliwości no, w firmie Deutz, jak tam mają, jaką mają długą kolejkę, ile zamówień, jak się trafi, tak, że można czasami długo trzeba czasami czekać, czasami dosyć szybko faktycznie taki silnik jest dostarczony i można go przełożyć. Myślę, że na tym etapie tutaj o tym ciągniku już więcej dużo się nie da powiedzieć. Jeszcze jest do sprawdzenia układ tylnego podnośnika, no ale to będziemy tutaj już jeszcze testować sobie, jak uruchomimy silniczek. Dokładnie, nie chcieliśmy go też tutaj za bardzo męczyć, bo wiedząc o tym, że tam tej regulacji już nie ma, żeby coś tam się więcej nie nawijało, ale chyba już się nic więcej raczej by nie uszkodziło niż to, co jest uszkodzone, no ale nie mając do końca wiedzy, w jakim stanie tam to jest, no to nie chcieliśmy za bardzo ryzykować, no ale to zrobimy silnik, zrobi się resztę tak, żeby wszystko było przygotowane i ciągnik gotowy do pracy. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam do oglądania filmów na naszym kanale i łapka w górę.